Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. Słuchajcie, z okazji 10 lat chciałbym wam serdecznie podziękować za wsparcie motywacyjne, jak i pieniężne. Dziękuję też starym widzom oraz nowym widzom, którzy dopiero co odkryli mój kanał. Mimo mizernych wyników, mimo małej widowni chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie chcę się poddawać i chcę walczyć dalej o nowych widzów. Dzisiaj przyszykowałem dla was film z okazji 10-lecia działalności na YouTube. Przygotowałem dla was odnowioną wersję poradnika do gry Wolfenstein z 2009 roku. Dokładnie tak, moi drodzy. Film będzie trwać przez prawie 2 godziny, tak więc przyszykujcie sobie jakieś chipsy, popcorny, kole, cokolwiek do zjedzenia lub picia. Różnica między starymi poradnikami a nowym poradnikiem będzie taka, że to będzie robione wszystko skrótowo. W sensie będą tylko pokazywane miejsca, gdzie znajdują się te wszystkie sekrety lub znajdźki w poszczególnych misjach. Nie przedłużając, zapraszam was do obejrzenia prawie 2-godzinnego filmu. You will not escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! Nein! Nein! OSA headquarters. This is Agent BJ Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Na stacji kolejowej znajdziemy 11 sztabek złota oraz 5 dokumentów. W kanałach znajdziemy pierwszą sztabkę złota, a dokładnie za wodospadem. Where is he? Where's the American? Po dotarciu do kuchni znajdziemy kolejną sztabkę złota, a dokładnie na komodzie. Agent Blazkowicz, I'm Eric Engel. I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. Po rozmowie z Erikiem po prawej stronie na stoliku znajdziemy pierwszy dokument w tej grze. Good, my friend. Now come. The Special Operations train won't wait long. Here comes a patrol. Then be sure. Check it out. Don't let them see you. Quiet. It's too dark. I can't see a thing. Go inside and look, Dummkopf! Po zabiciu pierwszych Niemców na prosto znajdziemy kolejną sztabkę złota. Take cover! Po wyjściu z budynku idziemy w prawo. Po prawej stronie znajdziemy ciemne miejsce, w którym znajdziemy sztabkę złota. Po zebraniu sztabki na tablicy znajdziemy kolejny dokument. Obok drewnianej skrzynki po prawej stronie znajdziemy worek ze złotem. Teraz możesz przejść na drugą stronę stacji. Po lewej stronie przy pociągu znajdziesz dokument, natomiast przy ścianie znajdziesz skrzynkę ze złotem.
Zanim wejdziesz do budynku, pójdź prosto. Za drewnianymi skrzynkami po lewej stronie znajdziesz sztabkę złota. That man is a spy! Po dotarciu do budynku na półpiętrze znajdziemy kolejny dokument. Znajdziemy skrzynkę ze złotem. Ostatnią sztabkę złota w tej misji znajdziemy w środku zniszczonej kasy. W pierwszej części zachodniego śródmieścia znajdziemy 9 sztabek złota, 5 dokumentów oraz 3 księgi mocy. W budynku, w którym się mieści czarny rynek, znajdziemy dokument. Wystarczy tylko, że pójdziemy schodami do góry i otworzymy szafę. Przed wejściem do tawerny po prawej stronie znajdziemy księgę mocy. Kierujemy się w stronę magazynu po lewej stronie, wychodząc z budynku czarnego rynku. Na podłodze znajdziemy dokument. Idziemy schodami do góry. Później wskakujemy na dach, a następnie kierujemy się w stronę mieszkania po prawej stronie. Na szufladach znajdziemy złoto. Have trouble finding us? One man? His allies sent. W budynku kręgu krzyżowej na strychu znajdziemy kolejne złoto. Po wyjściu z budynku po lewej stronie przy śmieciach znajdziemy złoto. Come on, Agent Blazkowicz, follow me. Po zabiciu kilku przeciwników idziemy schodami na dół, a następnie skręcamy w lewo. Przy drewnianych skrzyniach znajdziemy złoto. There's no time to lose. Let's go. Po lewej stronie znajdziesz schody. Na murku po lewej stronie znajdziesz dokument. We can win this! Out! Po zdobyciu dokumentu kierujemy się w stronę uliczki po prawej stronie. Na skrzynkach znajdziesz worek ze złotem. Po zebraniu złota kierujemy się w stronę kanałów. Po prawej stronie znajdziemy skrzynkę ze złotem.
Natomiast po lewej stronie w ścianie znajdziemy Księgę Mocy. Po wyjściu z kanałów idziemy na dół oraz obracamy się o 180 stopni. W ścianie znajdziesz kolejną Księgę Mocy. Kierujemy się w stronę uliczki po lewej stronie. Na samym końcu uliczki kierujemy się w lewo. Za beczkami znajdziesz worek ze złotem. Po wyjściu z uliczki kierujemy się do budynku na prosto. Na wyższym piętrze tego budynku znajdziemy dokument oraz złoto ukryte w sejfie. Idziemy teraz do budynku na prosto. W niewielkim pomieszczeniu, w którym się mieści mieszkaniec Eisenstadt, znajdziemy dokument. Are you with the black market? Please, tell Antol I'll pay him. He'll get everything I owe him, I swear. I had to buy food, didn't I? I was starving to death. Zanim wyruszysz w stronę wykopalisk, trzeba zrobić mini parkour po skrzynkach, po ciężarówce itd. Na końcu tego mini parkouru znajdziemy złoto. Uwaga, trzeba to robić ostrożnie, dlatego że można spaść na dół. I niestety trzeba robić ten parkour od nowa. Na obszarze wykopalisk znajdziemy 11 sztuk złota, 6 dokumentów oraz Księgę Mocy. Już na samym początku po lewej stronie znajdziemy worek ze złotem. Po zabiciu po cichu Niemca kierujemy się w stronę kolejnego namiotu. W drugim namiocie znajdziemy 2 sztabki złota, po lewej oraz po prawej stronie. Zanim wejdziemy do jaskini, po prawej stronie znajdziemy mini obóz. Na stole znajdziemy pierwszy dokument w tym miejscu. Po wejściu do jaskini kierujemy się znowu w stronę stołu. Na stole znajdziemy dokument. Po zdobyciu mocy woalu przy skrzyni znajdziesz kolejny dokument. Po zebraniu dokumentu kierujemy się w prawo. W środku mini skrzynki znajdziemy złotą rzecz. Po zabiciu kolejnych kilku przeciwników kierujemy się drabiną do góry. Na samej górze znajdziemy kolejną mini skrzynkę ze złotą rzeczą. Po zebraniu złota włączamy woal. Po włączeniu woalu będziemy mogli zdobyć Księgę Mocy. Idąc dalej, znowu idziemy drabinkami do góry. Przy lewej ścianie znajdziemy złotą rzecz. Po dotarciu do sali z drugim medalionem kierujemy się najpierw w lewo. Na stole kolejny dokument. Następnie pod stołem po prawej stronie znajdziemy worek ze złotem. Po zdobyciu tych rzeczy po prawej stronie znajdziemy złoto.
Po samouczku związany z mocą spowolnienia kierujemy się prosto. Za gruzami znajdziemy kolejne złoto. Po przejściu przez most po lewej stronie na skrzyni znajdziemy dokument. Po wejściu do kopalni kierujemy się prosto. Po strzeleniu w beczkę znajdziemy mini skrzynkę ze złotem. Grenade out! Grenade! Run! Po zabiciu kilku Niemców po lewej stronie znajdziemy na ścianie dokument. W drugiej części zachodniego śródmieścia znajdziemy 13 sztuk złota, 4 dokumenty oraz 1 księgę mocy. Kierujemy się w tą samą uliczkę, w której znaleźliśmy złoto, tylko tym razem idziemy z włączonym woalem w prawo. Na stoliczku znajdziemy dokument. I'll kill you, I swear! Idziemy na prosto z włączonym woalem, ponieważ mamy woalowską drabinę. Po dotarciu na górę kierujemy się w prawo po kładce. Po dotarciu do pokoju obracamy się o 180 stopni i bierzemy worek ze złotem. Po zebraniu złota kierujemy się w stronę niewidzialnej ściany. Pod schodami znajdziemy kolejne złoto. Kierujemy się teraz na północny wschód zachodniego śródmieścia. Najpierw skakujemy na skrzynki po lewej stronie oraz na dach. Po wyjściu do mieszkania w szafie znajdziemy złoto. To jeszcze nie wszystko. Przechodzimy przez niewidzialną ścianę, a następnie kierujemy się w stronę kolejnego budynku po drewnianej kładce. W tym pomieszczeniu znajdziemy 2 sztabki złota, na dole oraz na górze. Wchodzimy teraz do budynku po prawej stronie. Na kredensie z książkami znajdziemy złoto, natomiast na wyższym piętrze znajdziemy dokument. It's hard to miss something that big. What's it doing over Eisenstadt? It must be another one of General Zetter's toys. Wychodząc z budynku kierujemy się w stronę uliczki na prosto. W korytarzu po lewej stronie znajdziemy małe pomieszczenie. W pomieszczeniu znajdziemy złoto. Idziemy teraz w centralną wschodnią część zachodniego śródmieścia. Wchodzimy do budynku, w którym mieszczą się 3 sekrety. Pierwszy dokument w tym budynku znajdziemy na parterze na stoliku. The Kreisau Circle's next attack. I don't know them. I don't know anyone. Po zabiciu przeciwnika na wyższym piętrze po prawej stronie znajdziemy kolejny dokument. Thank heavens. You saved my life. You'll find payment for your kindness nearby. Natomiast na jeszcze wyższym piętrze znajdziemy złoto. Get behind something! Wdrapujemy się na ten sam dach, w którym zdobyliśmy nasze pierwsze złoto w zachodnim śródmieściu. Zamiast pójść w prawo, pójdź w prosto. Teraz skocz na drugi dach za pomocą woalu. Jeśli nie włączysz woalu, no to wtedy niestety spadniesz na dół. Po dotarciu na drugi dach kierujemy się w stronę ogrodzonej uliczki. W uliczce znajdziemy złoto.
Wracamy teraz do rynku, w którym znajduje się czarny rynek. Włączamy voal, a następnie wchodzimy drabinką do góry. Po prawej stronie w ścianie znajdziemy księgę mocy. Po zebraniu księgi mocy wskocz na platformę. Na balkonie znajdziesz kolejne złoto. Teraz kierujemy się schodami do góry po lewej stronie. Po dotarciu do góry wkraczamy do kanałów. Przed wejściem do czarnego rynku znajdziemy złoto. Kierując się w stronę wschodniego śródmieścia, na prosto natkniemy się na pomieszczenie. Po otwarciu drzwi znajdziemy złoto. Po zebraniu złota włączamy voal i idziemy drabinką do góry. Po dotarciu do góry idziemy do mieszkania, w którym może się znajdować snajper. Na stole znajdziesz złoto. W magazynie znajdziemy 7 sztuk złota oraz 4 dokumenty. Na początku misji na dolnej półce znajdziemy złoto. Have you seen the general's assistant is in town again? Oh yeah. With a body like that, she's hard to miss. If he's his assistant, then I'm the Prime Minister of England. Idąc na wyższe piętro, w kolejnym pomieszczeniu znajdziemy dokument. Zanim pociągniesz za dźwignię, w kolejnym pomieszczeniu znajdziesz złoto, a dokładnie obok biurka. Wchodzimy teraz do pomieszczenia po lewej stronie. Po lewej stronie przy ścianie znajdziemy dokument, natomiast na dolnej półce znajdziemy skrzynię ze złotem. Keep moving! Wchodząc na wyższe piętro, po prawej stronie za biurkiem znajdziemy kolejne złoto. Przechodząc przez balkon w pomieszczeniu znajdziemy złoto oraz dokument. Heads up! Na tym samym piętrze, tylko że w innym pomieszczeniu, po lewej stronie pod biurkiem znajdziemy dokument. W tym samym pomieszczeniu przy ścianie po prawej stronie znajdziemy złoto. Zanim użyjemy voalu, po lewej stronie między skrzynkami znajdziemy złoto. W domu oficera znajdziemy 11 sztabek złota, 4 dokumenty oraz 1 księgę mocy. Po dotarciu do domu oficera idziemy w prawo. W pokoju, w którym zabiliśmy 2 Niemców, znajdziemy dokument po prawej stronie, natomiast po lewej stronie znajdziemy złoto obok kaloryfera. W drugiej części kuchni po lewej stronie znajdziemy kolejne złoto, a dokładnie pod kredensem. Zamiast jazdy windą wybierzemy sobie pójście schodami do góry.
W środku pokoju znajdziemy złoto. Show yourself, American. Advance! Po dotarciu windą do góry kierujemy się w stronę sypialni po lewej stronie. W tym miejscu znajdziemy dokument oraz złoto, które znajduje się pod łóżkiem. Na tym samym piętrze znajdziemy pokój, w którym znajdują się 2 sztabki złota. Idziemy teraz na wyższe piętro. Po dotarciu do kolejnego pokoju w szafie po prawej stronie znajdziemy złoto. Surrender, and I'll make your death quick. Przy kominku kolejny worek ze złotem. Alert High Command! Heads up! Po otworzeniu drzwi na prosto znajdziemy dokument oraz złoto. W ukrytym pomieszczeniu oficera znajdziemy księgę mocy, dokument oraz 2 sztabki złota. W pierwszej części wschodniego śródmieścia znajdziemy 10 sztabek złota, 3 dokumenty oraz 2 księgi mocy. Po wejściu do wschodniego śródmieścia wchodzimy do budynku po prawej stronie. W drugim pomieszczeniu znajdziemy złoto. You're in the middle of a business transaction when the Nazis interrupted us. What do you think we should do with the body? Leave it. Lately corpses have... Idąc dalej ulicą, po lewej stronie natkniemy się na kolejny budynek. Na wyższym piętrze pod stolikiem znajdziemy dokument, natomiast w kolejnym pomieszczeniu znajdziemy złoto. W kolejnym do zdobycia sekrecie trzeba zrobić mini parkour. Najpierw skocz na skrzynki, później na zniszczony murek. Po dotarciu na zniszczony strych znajdziesz tam skrzynkę ze złotem. Po zdobyciu złota zejdź na dół. Następnie wejdź do pomieszczenia po prawej stronie. Obok sejfu znajdziesz worek ze złotem. Na prosto obok krzeseł znajdziesz kolejny dokument. Po lewej stronie schodów znajdziesz księgę mocy. Po zdobyciu księgi wejdź do uliczki po prawej stronie. Na skrzyni znajdziesz złoto. Kieruj się do budynku, w którym będziesz mógł wykonać misję w kościele. Przy paletach znajdziesz kolejny worek ze złotem. They need us at the church. Purchase whatever you need from the black market vendor. Then see me when you are ready to go. Idąc dalej, wejdź do uliczki po prawej stronie.
Po lewej stronie znajdziesz drabinkę. Po wejściu do pomieszczenia na skrzynkach po prawej stronie znajdziesz kolejną sztabkę złota. Po zdobyciu sztabki złota zejdź na dół i idź dalej tą uliczką. Obok budynku po lewej stronie znajdziesz księgę mocy. Przeciwko kryjówki znajdziesz budynek. Wejdź do niego. Na stole znajdziesz dokument, a po złoto niestety trzeba się wspinać. Się skakać po skrzynkach. Przy kolejnym sekrecie niestety też trzeba się wspinać po skrzyniach. Po dotarciu na zniszczone półpiętro użyj woalu, żeby widzieć drabinkę. Na samym końcu zobaczysz skrzynkę ze złotem. Przed wejściem do farmy znów trzeba się wspinać po skrzyniach. Po wejściu na wyższą skrzynię rozpędź się za pomocą woalu i skocz. Koło stolika znajdziesz złoto. Na farmie znajdziemy 10 sztabek złota, 4 dokumenty oraz 1 księgę mocy. Po zabiciu dużej ilości przeciwników w pierwszej stodole znajdziesz złoto, a dokładnie na wyższym piętrze. Za drzewami, za płotami znajdziesz ukrytą księgę mocy, a dokładnie przy murku. Przy pierwszym stanowisku maszynowym znajdziesz złotą rzecz. Po lewej stronie znajdziesz kolejną stodołę. Na wyższym piętrze stodoły znajdziesz złoto. What's wrong? I'm out of bullets. W budynku, do którego teraz wejdziesz, znajdziesz bardzo dużą ilość dokumentów. Na tym piętrze znajdziesz 2 dokumenty oraz 1 sztabkę złota. Natomiast na wyższym piętrze tak samo znajdziesz 2 dokumenty oraz 1 sztabkę złota. Pierwszy dokument na wyższym piętrze znajdziesz na stole. Natomiast resztę sekretów znajdziesz w kolejnym pomieszczeniu. Złoto pod łóżkiem,
a dokument w kącie na stoliku. Po dotarciu do kolejnej stodoły za pomocą woalu znajdziesz kolejne złoto, a dokładnie koło palet. Let's go! Look, schnell! Podczas zabijania przeciwników przy ścianie po lewej stronie znajdziesz kolejne złoto. I know you're here, American. Docierając do dużej sali z pojazdami, zanim pójdziesz dalej, obróć się o 180 stopni. Przy skrzyniach znajdziesz kolejne złoto. Po zdobyciu pancerz Shreka idź drabinką do góry. Szukaj półki po lewej stronie, bo tam właśnie znajdziesz kolejne złoto. W pieczarach znajdziemy 9 sztabek złota, 1 dokument oraz 1 księgę mocy. Po dotarciu do pieczar pójdź drabinką do góry. Idąc w lewo znajdziesz skrzynkę ze złotem. Zanim pójdziesz na dół, wejdź na rurę po lewej stronie. W taki oto sposób dojdziesz do balkoniku. Przy ścianie po prawej stronie znajdziesz księgę mocy. To jeszcze nie wszystko. W pomieszczeniu przy schodach znajdziesz kolejne złoto. W miejscu, w którym jest uwięziony zakładnik, znajdziesz dokument. A dokładnie w drugim pomieszczeniu, który był kontrolowany przez Niemców. Zanim pojedziesz windą, pójdź w lewo i użyj woalu. W ukrytej miejscówce znajdziesz złoto. W sali, w której znajduje się generator, zeskocz na dół. Idąc dalej, po lewej stronie znajdziesz worek ze złotem. Będąc jeszcze w tej sali, użyj woalu i wejdź do pomieszczenia po prawej stronie. Na stole znajdziesz 2 sztabki złota. Przy stanowisku maszynowym znajdziesz kolejne złoto. Zanim pójdziesz dolnym wejściem, pójdź górnym wejściem. W pomieszczeniu kontrolnym znajdziesz złoto. Po prawej stronie znajdziesz balkonik. Po dotarciu na miejsce znajdziesz złoto.
kościele znajdziemy aż 19 sztabek złota, 6 dokumentów oraz 1 księgę mocy. Head for the church and help us stop them before they destroy the whole damn town. Już na samym początku, na pierwszym piętrze pod kredensem, znajdziemy worek ze złotem. Po wyjściu z budynku idziemy w prawo, a następnie idziemy schodami do góry. Po dotarciu na miejsce znajdziemy skrzynkę ze złotem. Po zebraniu sekretu zobaczymy kolejne schody. Po prawej stronie znajdziemy kolejny worek ze złotem. Przy pierwszym stanowisku maszynowym znajdziemy dokument. Teraz przechodzimy na lewą stronę placu. Za metalowym płotem po lewej stronie znajdziemy złoto. Po przejściu przez niewidzialną ścianę po prawej stronie przy gruzach znajdziemy kolejne złoto. Po lewej stronie nad ławką znajdziemy dokument. Zanim zeskoczymy na dół, nad drugim stanowiskiem maszynowym znajdziemy złoto. Po zeskoczeniu na dół na półce znajdziemy kolejną sztabkę złota. Po wyburzeniu bramy, po prawej stronie za krzesłem znajdziemy kolejne złoto. Kolejne złoto znajdziemy po prawej stronie za zniszczonym murem. Wchodzimy do zniszczonego budynku na prosto. Na parterze znajdziemy sztabkę złota. Natomiast na górnym piętrze na stole znajdziemy dokument. Kolejne złoto znajdziemy w pomieszczeniu, w którym pojawił się opancerzony żołnierz. Chodząc do kolejnego budynku po lewej stronie przy beczkach znajdziemy worek ze złotem. Za samochodami znajdziesz kolejne złoto. W pomieszczeniu na górnym piętrze znajdziemy dokument oraz sztabkę złota. Podczas bombardowania miasta wchodzimy do pomieszczenia po lewej stronie. Przy kącie kolejna sztabka złota. W budynku hotelowym znajdziemy kolejną sztabkę złota. Kierujemy się w stronę południowego budynku. W środku tego budynku na podłodze znajdziemy dokument. Zanim zejdziemy na dół w łazience, znajdziemy sztabkę złota.
Podczas eksploracji tak zwanej piwnicy, na półce po prawej stronie leży dokument. W sali ołtarzowej znajdziemy Księgę Mocy. Zanim wejdziemy do kościoła, na prosto przy bramie znajdziemy złoto. Onward! Na samym końcu ołtarza zobaczymy mini bibliotekę. Między kredensami znajdziemy złotą rzecz. W drugiej części wschodniego śródmieścia znajdziemy 10 sztabek złota, 2 dokumenty oraz 3 księgi mocy. Po odblokowaniu przejścia po lewej stronie jest drabinka. Z półki na prosto możemy wziąć złoto. Po wzięciu złota wchodzimy do pokoju po lewej stronie. Po dotarciu do ostatniego pokoju znajdziemy złoto. Po dotarciu na plac wschodniego śródmieścia idziemy w prawo. Po otworzeniu drzwi wchodzimy do magazynu. Idziemy na samą górę za pomocą schodów, po czym na samym końcu wchodzimy na drabinkę. Za kartonami znajdziemy worek ze złotem. Będąc cały czas na placu po prawej stronie, wchodzimy do kolejnego budynku. Po wejściu do budynku wchodzimy na górę i wchodzimy do pomieszczenia po lewej stronie. Na samej górze znajdziemy na stole złoto. W tym samym pomieszczeniu znajdziemy drogę prowadzącą na dół. Po zejściu na dół wchodzimy do kanałów i idziemy w lewo. Zanim wejdziesz drabinką do góry, po prawej stronie znajdziesz złoto. Po zebraniu złota nie zapomnij o księdze czarów, która jest po prawej stronie. Kierujemy się na północ placu. Włączamy woal i wchodzimy drabinką do góry. W środku pomieszczenia w kącie znajdziemy złoto. Przed wejściem do sztabu SS po lewej stronie zobaczysz drabinkę. Pójdź w prawo, a następnie obróć się o 180 stopni. Znajdziesz kolejną księgę mocy. Przy fontannie znajdziesz sztabkę złota. Przed wejściem do szpitala po prawej stronie znajdziesz księgę mocy. Włączamy woal i wchodzimy drabinką do góry. Wejdź na balkonik i doskocz, by dostać złoto. W
małej uliczce za dużą skrzynią znajdziesz złoto. Kierujemy się w stronę budynku w północno-zachodniej części wschodniego śródmieścia. Na parterze pod stołem znajdziemy worek ze złotem. Natomiast na wyższym piętrze możemy zabrać 2 dokumenty. W sztabie Schutzstaffel, czyli w sztabie SS, znajdziemy 7 sztuk złota oraz 4 dokumenty. Na początku misji po lewej stronie za ladą znajdziemy worek ze złotem oraz dokument. Stop hiding, you coward! Po wyjściu z recepcji, zamiast pójść do góry, idziemy w prawo. Po wejściu do biura po lewej stronie znajdziemy 2 pokoje. W pierwszym dużym pokoju znajdziemy sztabkę złota oraz dokument. Natomiast w drugim pokoju, a raczej w schowku na miotły, znajdziemy skrzynkę ze złotem. Po dotarciu na górę wchodzimy do pomieszczenia po prawej stronie. W środku pokoju znajdziemy dokument oraz sztabkę złota. Wchodzimy teraz do pokoju po prawej stronie. Tutaj też znajdziemy dokument oraz sztabkę złota. Po zniszczeniu generatora po prawej stronie znajdziemy safe. Po otworzeniu sejfu możemy zabrać stąd sztabkę złota. Why are you hiding? Będąc w piwnicy, na jednej z półek znajdziemy sztabkę złota. W bazie badań paranormalnych znajdziemy 10 sztuk złota, 4 dokumenty oraz 1 księgę mocy. Już na samym początku po prawej stronie na ścianie znajdziemy księgę mocy. Pod schodami worek ze złotem. Na skrzyni po lewej stronie znajdziesz dokument. You have
have to set me free! Thank you, BJ. Did you see the other Golden Dawn agents? You go on. I'll find my way out of here. Pod kolejnymi schodami kolejne worki ze złotem. Idąc dalej, wchodzimy do pomieszczenia po prawej stronie. Po prawej stronie znajdziemy pokój. Na półce znajdziesz skrzynkę ze złotem. Wchodzimy do pomieszczenia na prosto. Po lewej stronie worek ze złotem oraz dokument. Na prosto ołtarza znajdziemy kolejny worek ze złotem. W pomieszczeniu, w którym znajduje się drugi zakładnik, znajdziemy dokument oraz sztabkę złota. Hey, hey! Come here! Help me! Set me free! I owe you my life. Did you free my friend? Don't worry about me. I need to come get on my own. Zanim wejdziemy do kolejnego pomieszczenia z zakładnikiem, musisz zeskoczyć na dół tak, byś wylądował na skrzyniach. I w ten oto sposób możesz zabrać sztabkę złota. Po dotarciu na miejsce pod skrzynkami znajdziesz worek ze złotem. W pomieszczeniu z trzecim zakładnikiem znajdziesz dokument oraz sztabkę złota. Set me free! I'm over here! Please help me! The Nazis are holding me prisoner! Wrong now, American! Bless you, BJ! Po zakończeniu misji za schodami znajdziesz sztabkę złota. W szpitalu znajdziemy aż 23 sztabki złota, 6 dokumentów oraz 2 księgi mocy. Po wejściu do szpitala obracamy się o 180 stopni. Po prawej stronie przy sofie znajdziemy pierwszy sekret. Wchodzimy teraz do pomieszczenia, w którym znajdują się lekarze. Przy badanym ciele znajdziemy pierwszy dokument w tej misji. Po zdobyciu dokumentu przyjdź do pomieszczenia po prawej stronie. Pod kamieniem znajdziesz sztabkę złota. Po wyjściu z pomieszczenia kierujemy się w prawo. Na samym końcu korytarza znajdziemy tam złoto. Przed wejściem do recepcji na biurku znajdziemy dokument. Po wyjściu z recepcji kierujemy się w lewo. W jednej z szafek znajdziemy złoto, a w ścianie znajdziemy księgę mocy. Wchodzimy teraz do kolejnej sali operacyjnej po lewej stronie. W lewym oraz w prawym pomieszczeniu znajdziemy 2 sztabki złota. Zanim pójdziemy do góry, w jednej z szafek znajdziemy złoto.
Po dotarciu do góry przeszukujemy wszystkie szafki w poszukiwaniu worka ze złotem. Tak samo dotyczy też kolejnego sekretu. Kolejne złoto znajdziemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się pole siłowe, a dokładnie pod przygniecionymi półkami. Po dotarciu na górę znowu przeszukujemy szafki w poszukiwaniu worka ze złotem. Po zabiciu kilku przeciwników kierujemy się w stronę znacznika misji. Po prawej stronie przed drzwiami znajdziemy złoto. The Nazis. They're making. Zanim przejdziemy przez ścianę, po prawej stronie w szafkach znajdziemy złoto. Po przejściu przez ścianę, po prawej stronie na ścianie znajdziemy dokument. Po przejściu przez metalową bramę kierujemy się do pomieszczenia po prawej stronie. Przy przygnębionym pacjencie znajdziemy worek ze złotem. Po wyjściu z pomieszczenia znowu otwieramy szafki. Za stanowiskiem maszynowym w szafkach znajdziemy kolejne złoto. Wchodzimy teraz do sali po prawej stronie. Pod łóżkiem znajdziemy sztabkę złota. Przy drugim stanowisku maszynowym po prawej stronie na ścianie znajdziemy dokument. Podczas zabijania przeciwników po lewej stronie w szafkach znajdziemy kolejne złoto. Przy trzecim stanowisku maszynowym znajdziemy kolejny dokument. Po wejściu do pomieszczenia z generatorem po lewej stronie znajdziemy kolejny dokument. Po zdobyciu broni oraz po włączeniu świateł wchodzimy do pomieszczenia po prawej stronie. Pod biurkiem znajdziemy kolejne złoto. W korytarzu, w którym znajdują się stwory, po lewej stronie w szafkach znajdziemy kolejne złoto.
Po zebraniu złota po prawej stronie też znajdziemy złoto, a dokładnie obok szafki z lekami. Po wejściu do kolejnego pomieszczenia po lewej stronie znajdziemy złoto. Przed końcem misji kierujemy się w stronę drzwi, w których wychodzili nasi przeciwnicy. W ścianie po prawej stronie znajdziemy Księgę Mocy. W fabryce konserw znajdziemy 20 sztuk złota, 6 dokumentów oraz 1 Księgę Mocy. W korytarzu, w którym będziemy walczyć z pierwszym asasynem, po lewej stronie znajdziemy złoto. W pomieszczeniu, w którym znajdowało się 2 niemieckich żołnierzy, znajdziemy dokument oraz Księgę Mocy. Przed walką z kolejnym asasynem po lewej stronie znajdziemy sztabkę złota. Na prosto za skrzynkami znajdziemy złoto. W korytarzu z generatorem pod rurami znajdziemy złoto. Po zdobyciu złota kierujemy się w prawo. Za beczkami znajdziemy kolejne złoto. W sali, w której znajduje się bardzo dużo przeciwników, po lewej stronie za kratami znajdziemy złoto. Po zniszczeniu generatora kierujemy się w lewo, przechodząc przez niewidzialną ścianę. Za drewnianymi skrzynkami znajdziemy złoto. Kolejne złoto znajduje się na półce. Po dotarciu na górę za pomocą drabinki kierujemy się w lewo. Za beczkami kolejne złoto. Kolejne złoto znajduje się w miejscu, w którym znajdował się opancerzony przeciwnik. Wchodzimy teraz do pomieszczenia po prawej stronie.
W szklarni znajdziemy kolejne złoto po prawej stronie. Wychodząc z szklarni, za dużymi skrzyniami znajdziemy kolejne złoto. Wchodzimy teraz do pomieszczenia z 2 przeciwnikami. Na stole po prawej stronie znajdziemy dokument. Po zdobyciu dokumentu na prosto znajdziemy kolejne złoto. Po dotarciu do kolejnej sali wskakujemy na dół. Na dole po prawej stronie znajdziemy skrzynkę ze złotem, natomiast naprzeciwko schodów za skrzynkami znajdziemy worek ze złotem. Za maszyną po prawej stronie znajdziemy kolejne złoto. Zanim wyjdziemy z tej sali, po lewej stronie za skrzynkami znajdziemy tam kolejne złoto. Przed wejściem do kolejnej wielkiej sali po prawej stronie na stole znajdziemy kolejny dokument. Po ominięciu pocisków czołgu po prawej stronie za skrzyniami znajdziemy kolejne złoto. Go, 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 go! You close to death! W środku budynku, w którym znajduje się panel kontrolny czołgu, znajdziemy dokument. Idąc do góry pod maszyną znajdziemy kolejne złoto. Po zebraniu złota w kolejnym pomieszczeniu znajdziemy dokument. Na parterze w pomieszczeniu z generatorami znajdziemy kolejne złoto, a dokładnie na prosto. Po zdobyciu złota kierujemy się w prawo. W jasnym pomieszczeniu pod umywalką znajdziemy dokument. Przed wejściem do centrum znajdziemy ostatnie złoto w Śródmieściu, a dokładnie po lewej stronie czarnego rynku przy skrzyniach. W pierwszej części wschodniego centrum znajdziemy 22 sztabki złota, 6 dokumentów oraz księgę mocy. Po wyjściu z kanałów idziemy w lewo. Po lewej stronie przed budynkiem znajdziemy złoto. Idąc dalej za paletą po prawej stronie znajdziemy kolejne złoto. Po zebraniu złota idziemy schodami do góry po lewej stronie. Za drewnianymi skrzynkami znajdziemy tam kolejne złoto. Wchodząc do budynku czarnego rynku, pod ladą znajdziemy złoto, natomiast na ladzie znajdziemy dokument. Whoever the Nazis sent to replace General Z.
Whoever's the Nazis sent to replace General said. Wychodząc z budynku idziemy w prawo. Obok drewnianych skrzynek znajdziemy złoto. Po zebraniu złota wspinamy się po niewidzialnej drabinie. Po dotarciu na górę wskakujemy na balkon drugiego budynku. Na balkonie znajdziemy skrzynię ze złotem. Tylko ostrożnie ze zejściem na dół, bo można tam zginąć. Idąc drogą po lewej stronie zobaczymy budynek. W środku budynku natkniemy się na dokument oraz na worek ze złotem. Idąc w prawo znajdziemy Księgę Mocy, a dokładnie w lewej części budynku. Będąc w wodzie, wejdź po niewidzialnej drabinie do góry. Przy murku po lewej stronie znajdziemy złoto. W dolnej części kanału przy gruzach znajdziemy dokument. Po wejściu drabiną do góry po prawej stronie za kratami znajdziemy sztabkę złota. Natomiast pod drewnem po lewej stronie znajdziemy kolejne złoto. Przed wejściem do kryjówki znajdziemy skrzynkę ze złotem. Po wejściu schodami do góry idziemy w lewo. Po lewej stronie znajdziemy kolejną skrzynkę ze złotem. Po zebraniu złota kierujemy się do budynku na prosto. Następnie idziemy w prawo. W pomieszczeniu znajdziemy dokument na stole, natomiast przy workach znajdziemy worek ze złotem. Przy kartonach znajdziemy kolejne złoto. Do tego pomieszczenia można tylko i wyłącznie dostać się za pomocą niewidzialnej drabiny. Idziemy w stronę uliczki po prawej stronie. Włączamy woal i wchodzimy drabinką do góry. Przy drugim balkoniku znajdziemy kolejne złoto. Po prawej stronie przy ścianie znajdziemy kolejny worek ze złotem. Po przejściu przez niewidzialną ścianę idziemy schodami do góry. Na wyższym piętrze znajdziemy złoto. Kierujemy się teraz w stronę budynku na wschodzie. W tej części mapy znajdziemy dokument, który leży na łóżku. Skrzynkę ze złotem, która znajduje się poza budynkiem, a dokładnie na balkoniku. Oraz worek ze złotem, który znajduje się obok szafy. Po prawej stronie pałacu znajdziemy kolejne złoto. Przy stanowisku maszynowym znajdziemy dokument. Zanim wyruszysz w podróż do zamku, po prawej stronie znajdziemy złoto.
Natomiast wchodząc do budynku po lewej stronie natkniemy się na kolejne złoto. W zamku znajdziemy 8 sztabek złota oraz 2 dokumenty. Zanim przejdziemy przez pierwszą bramę po prawej stronie, znajdziemy pierwszy ukryty sekret. Po przejściu przez drugą bramę po lewej stronie za skrzynią znajdziemy dokument. Po wejściu na plac po lewej stronie za skrzyniami znajdziemy kolejne złoto. Po przejściu przez niewidzialną ścianę po lewej stronie na skrzyni znajdziemy kolejny dokument. Po wejściu na kolejny duży plac po prawej stronie za skrzyniami znajdziemy kolejne złoto. Po wejściu na wyższe piętro placu na słomie znajdziemy kolejne złoto. Po rozprawieniu się z kolejnymi przeciwnikami idziemy w prawo. Za workami z piaskiem znajdziemy kolejne ukryte złoto. Idąc dalej kierujemy się teraz w prawo. Za skrzynią kolejne złoto. Pod schodami po wejściu do wieży znajdziemy kolejne złoto. Zanim wejdziemy do windy, po lewej stronie znajdziemy kolejne złoto. Na szczycie zamku znajdziemy 8 sztabek złota, 4 dokumenty oraz 2 księgi mocy. Po wyjściu z windy idziemy na dół. W małym pomieszczeniu znajdziemy skrzynkę ze złotem. Kolejne złoto znajdziemy po lewej stronie korytarza z drugim generatorem. Za kominkiem znajdziemy niewidzialną ścianę. Po dotarciu na sam koniec znajdziemy 2 sztabki złota oraz księgę mocy. Nie zapomnijmy też o dużej ilości amunicji. Po prawej stronie za obrazem znajdziemy kolejne ukryte złoto. Będąc w ciasnym korytarzu po prawej stronie natkniemy się na kolejne złoto. Let the American through! BJ, I'm over here! Here comes the spy! Shoot him!
W tej części znajdziemy bardzo dużą ilość dokumentów. Zanim zejdziemy na dół, na biurku znajdziemy pierwszy dokument. Następnie po prawej stronie znajdziemy drugi dokument. Natomiast trzeci dokument znajdziemy na drewnianej ścianie po lewej stronie. W kolejnym korytarzu po prawej stronie pod skrzynkami znajdziemy kolejne złoto. W górnej części biblioteki na stole znajdziemy kolejny dokument. Jeśli będziesz na balkonie, to skocz na metalowe rury. W ten oto sposób dotrzesz do ukrytego pomieszczenia. W środku znajdziesz księgę mocy ukrytą w sejfie. W pomieszczeniu, w którym znajduje się amunicja, znajdziemy tam złoto. W drugiej części wschodniego centrum znajdziemy 4 sztabki złota oraz dokument. Podczas rozprawiania się z Niemcami idziemy schodami do góry po lewej stronie. Następnie włączamy woal i przechodzimy przez niewidzialną ścianę. W górnej części kryjówki znajdziemy złoto. Zanim wyjdziemy na dół, idziemy schodami do góry. Po wejściu na górę wchodzimy do pokoju. Przed łóżkiem znajdziemy worek ze złotem. Natomiast w szafce też znajdziemy kolejne złoto. Po wyjściu na dwór idziemy w prawo i wchodzimy drabinką do góry. Na metalowym balkonie znajdziemy złoto. Idziemy teraz w lewo, bo tam właśnie znajdziemy dokument. W zachodnim centrum znajdziemy 7 sztabek złota, 2 dokumenty oraz 1 księgę mocy. Zanim na dobre wejdziemy do zachodniego centrum, na parapecie znajdziemy dokument, natomiast pod parapetem znajdziemy złoto. W północno-wschodniej części zachodniego centrum znajdziemy tam złoto, a dokładnie za murem. Idąc dalej za gruzami po prawej stronie znajdziemy kolejne złoto. Idziemy teraz schodami do góry. Przy stanowisku maszynowym znajdziemy złoto oraz dokument. Przy tym sekrecie należy bardzo dobrze się skupić, ponieważ jest on bardzo trudny do zdobycia. Będąc na górze, idziemy po Gzymsie. Kiedy dotrzemy do ognia, używamy mocy tarczy. Na sam koniec przechodzimy przez niewidzialną ścianę. I tak oto dotarliśmy do upragnionego złota. W zachodniej części zachodniego centrum
znajdziemy złoto oraz Księgę Mocy. Księgę Mocy znajdziemy po prawej stronie schodów, natomiast złoto znajdziemy na balkoniku. Dotrzemy tam za pomocą niewidzialnej drabiny. W radiostacji znajdziemy 8 sztabek złota, 4 dokumenty oraz ostatnią księgę mocy w tej grze. Attention. Squads are to remain on full alert until the spy is captured. Na początku misji po lewej stronie na stole znajdziemy pierwszy dokument. Idąc dalej po prawej stronie przy murach budynku znajdziemy złoto. Teraz włączamy włal i wchodzimy drabinką do góry. W środku mini pomieszczenia znajdziemy skrzynkę ze złotem. W dużym pomieszczeniu muzeum po prawej stronie znajdziemy kolejne złoto. Po wejściu na górę po lewej stronie możemy zabrać Księgę Mocy. Jest to ostatnia Księga Mocy w tej grze, więc w takim wypadku otrzymujesz wszystkie ulepszenia do medalionu. Zanim wejdziemy do wentylacji po prawej stronie znajdziemy kolejne złoto. Po wyjściu z wentylacji nie idziemy drabinką do góry. Zamiast tego idziemy do balkoniku po prawej stronie, bo tam właśnie znajdziemy złoto. That man is a spot! Move out! Take him! Move out! Po wyjściu z wentylacji po lewej stronie na biurku znajdziemy kolejny dokument. Po zebraniu dokumentu kierujemy się w stronę drzwi po prawej stronie. Przy drzwiach znajdziemy złoto. Stop him! Give me suppressing fire! Przed wejściem na dach po prawej stronie znajdziemy wiszący dokument. Zanim rozprawisz się z snajperami po prawej stronie znajdziesz złoto. Zanim wejdziesz na dział w budynku znajdziesz wiszący dokument. Podczas ucieczki zamiast pójść na dół, idź prosto. Po lewej stronie znajdziesz złoto. Na zachodnim lotnisku znajdziemy 11 sztabek złota oraz 4 dokumenty. Na początku po lewej stronie na półce znajdziemy złoto. Pod ciężarówką kolejny sekret.
Idąc dalej na stole znajdziemy dokument. I'll find you. No matter where you... Natomiast po prawej stronie znajdziemy złoto. delaying the inevitable. Po dotarciu na wyższe piętro skocz na metalową konstrukcję. Na samym końcu znajdziesz złoto. Po dotarciu do kolejnego pomieszczenia po prawej stronie na szafkach znajdziemy złoto. Idąc dalej na biurku znajdziemy kolejny dokument. Przy stanowisku maszynowym znajdziemy kolejne złoto. Za schodami po lewej stronie znajdziemy kolejny worek ze złotem. W tym samym miejscu, czyli na pasie startowym, za skrzyniami znajdziemy kolejne złoto. Przed walką z bossem w małej budce znajdziemy kolejny worek ze złotem. Po rozprawieniu się z bossem zamiast pójść w lewo, idź schodami do góry. Po dotarciu na miejsce na biurku leży dokument. To jeszcze nie wszystko. Kierujemy się teraz w stronę balkonu na prosto. Po dotarciu na miejsce na biurku znajdziemy worek ze złotem. Teraz można na spokojnie pójść za znacznikiem misji. W małym domku po prawej stronie znajdziemy tam kolejne złoto. Po rozprawieniu się z żołnierzem z miotaczem ognia, koło ciężarówki po lewej stronie znajdziemy złoto, natomiast zanim wejdziemy do wschodniego lotniska, po lewej stronie będzie wisieć dokument. Na wschodnim lotnisku znajdziemy ostatnie 10 sztabek złota w tej grze oraz 4 dokumenty. Na początku misji pod schodami znajdziemy złoto. Zanim pójdziemy schodami do góry, po lewej stronie znajdziemy kolejne złoto. Po dotarciu na górę znajdziemy 2 sztabki złota. Pierwszą sztabkę znajdziemy po lewej stronie w małym pomieszczeniu, natomiast drugą sztabkę złota znajdziemy po prawej stronie, też w małym pomieszczeniu. Pod schodami kolejny worek ze złotem.
Po wejściu do wielkiej sali po lewej stronie znajdziemy złoto. Natomiast po prawej stronie, koło przełącznika, znajdziemy kolejny dokument. Po wyłączeniu pola siłowego po lewej stronie na skrzyni znajdziemy dokument. Idąc cały czas korytarzem, na samym końcu po prawej stronie znajdziemy worek ze złotem. Po wejściu do kolejnego pomieszczenia, na stole po prawej stronie, znajdziemy leżący dokument. Po rozprawieniu się z przeciwnikami po prawej stronie, znajdziemy złoto. Po opuszczeniu windy obok sprzedawcy czarnego rynku znajdziemy złoto. To jest ostatnie złoto w tej grze. Zanim pójdziemy stroną Zeppelina, po prawej stronie na panelu kontrolnym znajdziemy dokument. W Zeppelinie znajdziemy 9 dokumentów. Są to ostatnie sekrety w tej grze. Po przedarciu się do kolejnego pomieszczenia po prawej stronie znajdziemy pierwszy dokument w tej misji. Idąc dalej po prawej stronie na ścianie będzie wisiał dokument. Zanim wejdziesz do pomieszczenia z panelem kontrolnym, po prawej stronie na skrzyni będzie leżał dokument. Po wejściu do sali z pełną ilością żołnierzy, po prawej stronie na skrzyni będzie znowu leżał dokument. W pomieszczeniu z naukowcami też znajdziemy dokument, a dokładnie znowu na skrzyni po prawej stronie. W kolejnym korytarzu po lewej stronie znajdziemy mały magazyn z amunicją. W środku tego pomieszczenia znajdziemy dokument. Heading for firing on Po opuszczeniu windy na stole znajdziemy kolejny dokument. W środku tak zwanego labiryntu mostowego znajdziemy dokument, a dokładnie na skrzyni po lewej stronie. Na samym końcu, obok przełącznika, znajdziemy ostatni dokument w tej grze. Po zebraniu wszystkich dokumentów otrzymujemy wszystkie ulepszenia do wszystkich broni. I tak oto takim sposobem dotarliśmy do samego końca odcinka. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają moją twórczość do samego końca. Oglądając moje filmy, wspierając pieniężnie
oraz wspierając duchownie na trudne czasy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tak jak wcześniej wspominałem, w następnym odcinku Łowcy Sekretów będzie Enemy Front. Na sam koniec dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Łowca Sekretów. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.